Cześć, Sebastian Grabowski, Miasto Miasto. Moi drodzy, dzisiaj dotarliśmy do miasta Grudziądz. Miasta dla mnie szczególnego, ponieważ w tym mieście się urodziłem oraz wychowałem. Co ważne, czekałem na ten odcinek, żeby pokazać Wam, jaka naprawdę duża innowacja, mega podejście do zarządzania całą gospodarką śmieciową rodzi się w moim rodzinnym mieście. Zapraszam Was wobec tego na odcinek specjalny, w którym pokażemy Wam trochę o technologiach, pokażę Wam moje ukochane miasto, a na końcu mam coś dla tych najmłodszych. Uruchomimy specjalny konkurs, ażeby młodzi zapoznali się chociaż trochę z nowoczesnymi technologiami jak blockchain, jak sensoryka i IoT. Widzimy się za chwilę. Grudziądz. Miasto, w którym mieszka obecnie około 90 000 mieszkańców. Budżet Grudziądza to około 766 milionów polskich złotych. Miasto, które nabyło swoje prawa w 1292 roku na podstawie prawa chełmińskiego. Miasto, które trafiało z rąk do rąk. To tym miastem zarządzali Prusacy, Rosjanie, Krzyżacy i finalnie skończyło w rękach państwa polskiego. To tutaj przebywali królowie polscy, ale również Mikołaj Kopernik, który to tutaj przed Sejmem Stanów Pruskich ogłosił traktat o monecie. Przyjechaliśmy do tego miasta, żeby pokazać Wam to, co w tym mieście jest unikalnego w tych naszych czasach, czyli rozwój technologii internetu rzeczy oraz technologii blockchain, które służą do zarządzania miastem, ale również i gospodarką śmieciową. I uważam, jest to projekt, który jest unikalny w skali naszego kraju, ale również i w skali Europy. Za chwilę będziemy rozmawiali z panem prezydentem, spotkamy się z dyrektorem PUM-u, ale na początku zapraszam Was na krótką podróż miejscami ważnymi dla mnie osobiście oraz dla grudziądzan. Zapraszam Was serdecznie. Moja historia rozpoczęła się 47 lat temu, na Moniuszki 17. I ja w moją podróż zabieram Was dokładnie z tego miejsca, czyli ze szkoły podstawowej nr 12. Zapraszam Was. Naszą podróż po Grudziądzu musimy zacząć od Grudziąckiego Klubu Motocyklowego, czyli miejsca, w którym wszyscy razem jako gówniarze spędzaliśmy dziesiątki godzin kibicując naszym zawodnikom. Królowa czarnego sportu, GKM Grudziądz. Jedziemy! Za moimi plecami widzicie wieżę Klimek, która została odrestaurowana ostatnimi laty przez miasto Grudziądz. Miejsce historyczne, bo tutaj właśnie był Zamek Krzyżacki, który przez kolejne wojny został rozebrany, a cegły z tego otóż zamku trafiły do fortecy Grudziądz. Miejsce społeczne, towarzyskie dla każdego mieszkańca Grudziądza. Ja też jako młody chłopak tutaj spędzałem większość mojego wolnego czasu, chodząc, oglądając ruiny, ale to tutaj też większość grudziądzan bardzo często wagarowała. Kolejne miejsce naszej podróży po Grudziądzu uważam, że obowiązkowe. Forteca Grudziącka, czyli cytadela, która została założona przez Fryderyka II. Polecam Wam, żeby zapoznać się z tym miejscem. Las Rudnicki oraz Jezioro Rudnickie, czyli miejsce, w którym normalnie spędzaliśmy większość czasu letniego, kąpiąc się i wypoczywając. Mam nadzieję, że ta krótka podróż po Grudziądzu przypadła Wam do gustu, a te miejsca, które są ważne dla mnie oraz dla każdego mieszkańca Grudziądza, gdzieś głęboko Wam zapisały się w Waszej pamięci, ale my tutaj jesteśmy po to, żeby pokazać jedną z nowoczesnych technologii miejskiej, która w tym mieście się wdraża.
O co chodzi z tą technologią blockchainową oraz internetu rzeczy, która obecnie w zakładzie PUM ma swoje miejsce? Chodzi generalnie o to, że łączymy dwie funkcje nowych technologii, czyli blockchain oraz inteligentną sensorykę, czyli internet rzeczy. Jedna, czyli blockchain, odpowiada za taką płaszczyznę komunikacyjną, która nam usprawnia zarówno dostęp do tych przestrzeni grodzonych, jak bramy, bariery czy też drzwi, a sensoryka zaawansowana, która jest wtłoczona, zamontowana w kubłach od śmieci, pozwala nam bardzo inteligentnie zarządzać tym, czy ten kubeł jest pełny, czy jest pusty, czy należy go zabrać, czy można go zostawić. Parę słów o technologii blockchain. Czymże jest blockchain? Blockchain jest niczym innym jak wielką, rozproszoną bazą danych, rejestrem, który przetrzymuje niezmienialne transakcje, które dzieją się między jednym użytkownikiem a drugim bez żadnych elementów pośredniczących. Wykorzystanie tego blockchaina, czyli tej technologii do tak zwanej kontroli dostępu pozwala w sposób niezależny od dostawców urządzeń, bram, drzwi umożliwiać dostęp na przykład dla służb uprzywilejowanych, służb miejskich, czy na przykład zakładów, które zajmują się oczyszczaniem miasta. Zaawansowana sensoryka IoT, czyli sensory, które są umieszczone w kubłach, w koszach od śmieci, pozwalają na zdalny, automatyczny pomiar, czy dany kubeł jest pełny, czy dany pojemnik jest pusty, dzięki czemu możemy wprowadzać daleko idące planowanie całej trasy odbioru śmieci i dostarczania ich na wysypisko. Mam nadzieję, że zaraz pokażę Wam te dwie technologie połączone razem, w jaki sposób one ułatwiają życie i administrowanie gospodarką śmieciową, a z drugiej strony sama technologia blockchainowa i cała wizja wykorzystania smart kontraktów, jak bardzo buduje transparencję funkcjonowania całego obszaru, ponieważ z jednej strony sama transakcja między odbiorem a odbierającym a dostarczeniem na wysypisko jest zapisana, jest niezmienialna, czyli wprowadza to całą branżę śmieciową na zupełnie nowy poziom odpowiedzialności, transparentności oraz zarządzania. Za chwilę pokażemy Wam, jak otwieramy bramę, na czym polega ta sensoryka w tych kubłach i jak to wszystko razem fenomenalnie działa w mieście Grudziądz. Spotykamy się w miejscu, w którym zarządza się inteligentnym systemem zarządzania odpadami w Grudziądzu. Poprosiłem pana Mateusza, żeby nam trochę poopowiadał, jak ten system działa, jakie ma kluczowe funkcje, ponieważ od tego systemu zaczyna się nasza droga w kierunku inteligentnych śmieci oraz wdrożonego blockchaina. Panie Mateuszu, parę słów. Jak działa ten system? Jasne. W tym miejscu widzimy zakładkę, gdzie są dodane wszystkie nasze smart urządzenia. Widzimy także podgląd ich blockchainowych adresów, które możemy w każdej chwili eksplorować w systemie Ski Network i sprawdzać ich aktualny dziennik zdarzeń. Natomiast tutaj widzimy sparowane wszystkie smart urządzenia z kontenerami. Na przykład tutaj widzimy aktualne zapełnienie kontenera. Widzimy całą mapę Grudziądza z naszymi kontenerami, które posiadają zaimplementowane smart urządzenia w sobie i możemy śledzić ich zapełnienie. Czyli to oznacza, panie Mateuszu, że Wy w trybie rzeczywistym widzicie każdy pojemnik, który się już zapełnił, tak? Dokładnie tak. Możemy śledzić wszelkie parametry, nawet możemy sprawdzić, czy w tym przypadku nie wybuchł pożar. Co się stanie, jeżeli taki pojemnik się zapełnia, od razu jest wyzwolona akcja, czyli należy go po prostu odebrać, tak? Tak, wtedy automatycznie tworzy się nam w dzienniku zdarzeń dyspozycja, która nakazuje pracownikom, kierowcy śmieciarki dojechać na wskazany adres i opróżnienie takiego kontenera. Jak tutaj widzimy, przepełnienie wynosi 90%. Taka informacja automatycznie jest zapisywana w blockchainie również. Czyli ta transakcja jest już niezmienialna, ona już pozostaje, czyli zarówno dla zarządzającego, jak i dla miasta można powiedzieć, można sobie oszacować, ile pojemników było pełnych, ile zostało odebranych i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie, nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić. Nawet jeżeli byśmy chcieli, to ta transakcja pozostaje tam na zawsze. I teraz jeszcze parę słów o tych bramach, ponieważ śmieciarka jest w stanie dojechać, otworzyć sobie bramę, drzwi, może nie drzwi, ale bramę, albo barierę i te śmieci odebrać. I to też transakcja tu jest widoczna, tak? Tak, każdą taką historię możemy tutaj śledzić, ale aby ten dowód potwierdzić także, możemy dla każdego urządzenia sprawdzać jego historię w Explorerze Ski Network, także nie jesteśmy w stanie... Widzę, panie Mateuszu, że udało Wam się również założyć na poczet naszego odcinka takie konto, Grabowski Sebastian. Dziękuję bardzo. Tak, jest to nasz kierowca nawet. Dziękuję bardzo. Zbliżamy teraz się, siedząc w środku śmieciarki,
do budynku, w którym będzie następował odbiór śmieci. I teraz zobaczcie, moi drodzy, wykorzystujemy aplikację Cyfrowy Klucz. Podjeżdżamy pod tą bramę, kierowca sam otwiera sobie bramę i brama otwiera się automatycznie. A teraz parę słów o inteligentnym śmietniku. Śmietnik jak śmietnik. Inteligencji nadaje mu ten sensor, który jest częścią całego systemu zarządzania śmieciami w Grudziądzu. Co ten sensor tak naprawdę potrafi zrobić? Ma 4 podstawowe zadania. Pierwsze, patrzy jaka jest pojemność, zapełnienie tego śmietnika, ile po prostu znajduje się w nim śmieci. Druga funkcja, akcelerometr, czyli wiemy co się z nim dzieje, czy został on po prostu zabrany. Trzecia funkcja, temperatura, wiemy jaka temperatura jest w tym śmietniku. I czwarta funkcja, bardzo ważna, jesteśmy w stanie określić, czy w tym śmietniku dochodzi na przykład do samozapłonu i on się pali. Te 4 funkcje są podstawowymi elementami planowania całej gospodarki śmieciowej, którą realizuje PUM. Pokazaliśmy Wam, jak wygląda inteligentny śmietnik oraz w jaki sposób funkcjonuje. Przychodzi teraz czas na element blockchainowy oraz prostotę podłączenia bramy, drzwi czy też bariery do blockchaina, który będzie za chwilę zarządzał dostępem. W jaki fizyczny sposób podłączyć element, jakby nie patrzeć, stały, czyli bramę, barierę, drzwi do blockchaina? Otóż podłączamy to poprzez taki mały, dosyć zgrabny kontroler, który zawiera w sobie elementy zarówno sterowania tą bramą, ale również i elementy, które emitują albo tworzą sieć internetową, czyli nie potrzebujemy podłączać tego kontrolera do żadnego Wi-Fi, ani innej sieci, która będzie dostarczała internet. Ten kontroler sam emituje internet i sam do niego się podłącza. Jest to rozwiązanie oparte o sieć telekomunikacyjną. Z drugiej strony mamy element, który jest wkomponowany do sieci blockchainowej, poprzez który dokonywana jest autoryzacja. Sama prostota jego podłączenia oraz włączenia go, tej całej części integracyjnej, jest bardzo, bardzo prosta. Dzięki temu takie podłączenie takiego elementu trwa parę minut, paręnaście minut i w tym momencie dany element mamy już włączony do infrastruktury miejskiej, która jest zarządzana przez sam blockchain. Blockchain w tym projekcie spełnia 2 podstawowe role. Pierwsza to jest służy do kontroli dostępu. Czyli mając zupełnie 3 oddzielne aplikacje, jesteśmy w stanie kontrolować sobie dostęp do danego miejsca, danej bramy, danej bariery. Jedna aplikacja wykorzystywana jest przez zakład PUM. Druga aplikacja używana jest przez miasto, czyli aplikacja, która pozwala służbom miejskim, na przykład karetką, dostać się bez problemu po osobę, która potrzebuje pomocy. Trzecia aplikacja używana jest przez domowników jako aplikacja kontrolująca po prostu otwieranie bram i z aplikacji tej korzysta paręnaście osób bez potrzeby noszenia przy sobie cały czas pilota. Dotarliśmy do przedsiębiorstwa usług miejskich, czyli PUM, gdzie porozmawiamy chwilę z panem dyrektorem Rafałem Chmielewskim, jak wygląda innowacyjność w zarządzaniu gospodarką śmieciową, dlaczego ta innowacja dzieje się w Grudziądzu i po co to wszystko i jakie benefity prawdopodobnie będą płynęły dla mieszkańców, ale również i dla miasta. Widzimy się za chwilę. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, pojawiamy się w przedsiębiorstwie usług miejskich. Czy może pan nam powiedzieć w 2-3 zdaniach, po pierwsze, dlaczego cała ta sensoryka, opomiarowanie oraz blockchain w zakładzie, którym pan zarządza? Tak, zajmujemy się gospodarką odpadami praktycznie od 100 lat pewnie. Firma powstała jako spółka z o.o. w latach 90. i cały czas szukamy nowych rozwiązań. Cały czas staramy się być lepsi i staramy się wyprzedzać naszą konkurencję. I właśnie dlatego postanowiliśmy spróbować rozwiązań, o których w tej chwili rozmawiamy.
Panie dyrektorze, ta sensoryka, czy to jakoś uprości życie w tym mieście? Czy to będzie jakiś benefit dla mieszkańców, dla zakładu, dla przedsiębiorstwa? No bo to jednak jest swoista nowość, zarówno połączenie tych sensorów w tych kubłach, w śmietnikach oraz ten blockchain. Tak, wydaje się, że jakiekolwiek rozwiązanie ma sens tylko wtedy, jeżeli zadowoleni będą wszyscy użytkownicy. Także zarówno miasto jako zlecający, my jako wykonawca, jak i mieszkaniec dąży, czy chce dążyć do tego, żeby jak najlepiej z tymi swoimi odpadami zarządzać, żeby w efekcie trafiły one tam, gdzie powinny trafić, żeby zostały wykorzystane, jeżeli mogą być wykorzystane i żeby docelowo ten mieszkaniec jak najmniej za to zapłacił. I wprowadzenie tych rozwiązań może w naszej ocenie znacząco obniżyć nasze koszty funkcjonowania, w efekcie naszą cenę i w efekcie opłatę, jaką mieszkaniec wnosi do miasta. Panie dyrektorze, ponieważ wprowadzacie z punktu widzenia w ogóle gospodarki śmieciowej mega innowację, taką innowację, rzekłbym, europejską, testujecie ją teraz. Jak to wygląda z punktu widzenia miasta? Czy jednak wdrażanie innowacji w takim mieście jak Grudziądz jest proste, łatwe? W ogóle jak to wszystko się mieści w tym całym ekosystemie miejskim? Grudziądz, czyli miasto około 100-tysięczne, bardzo dotkliwie odczuł transformację ustrojową. Byliśmy niestety jednym z liderów, jeśli chodzi o ilość osób bezrobotnych w kraju. Także miasto cały czas szukało rozwiązań, żeby pomóc tym mieszkańcom. I efekt jest taki, że jako jedna z pierwszych firm w kraju wprowadzaliśmy selektywną zbiórkę odpadów w naszej dziedzinie. Tak? Mamy w gospodarce komunalnej bardzo nowoczesny zakład wodociągów. Tak? I myślę, że w każdym obszarze, w którym miasto działa, szuka nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję Do widzenia. bardzo. I życzę dalszych sukcesów w wdrażaniu innowacji. Punktem ważnym na mapie podróży po Grudziądzu jest rozmowa z włodarzem miasta Grudziądz, panem prezydentem Maciejem Glamowskim, którego zapytamy się o miasto oraz o to, jak takim miastem się zarządza. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam. Panie prezydencie, dla mnie ta wizyta jest wyjątkowo szczególna. To jest miasto, w którym się urodziłem. Cieszę się bardzo, że przyjął pan zaproszenie do rozmowy o mieście Grudziądz. Pierwsze pytanie, które Ja też się bardzo cieszę, że pan jest takim ambasadorem Grudziądza. Staram się. Panie prezydencie, pierwsze pytanie trochę historyczne. Jakby miał pan przywołać jakąś osobę historyczną miasta Grudziądz, która jest wyjątkowo dla pana bliska? Ach, to jest trudne pytanie. Klimat każdego miejsca tworzą ludzie, którzy tutaj żyli, żyją, tworzyli, uczyli się, prowadzili działalność gospodarczą. Takich osób w historii Grudziądza jest bardzo, bardzo wiele. To, co się nasuwa teraz na taki jakby pierwszy plan, to Mikołaj Kopernik. W tym roku mamy rok kopernikański. Mikołaja Kopernika jako ekonomistę czcimy w Grudziądzu, ponieważ właśnie tu, w tym budynku bodajże, Kopernik wygłosił słynny trakt o monecie. Mamy też wielu innych wybitnych działaczy, chociażby Wiktor Kulerski, wielki patriota, wydawca Gazety Grudziąckiej, słynnej w owym czasie, także później polityk i bardzo dobry przedsiębiorca. Mamy też wybitnych sportowców, chociażby Bronisław Malinowski, złoty medalista z Moskwy. W zeszłym roku akurat obchodziliśmy jego rocznicę niestety tragicznej śmierci, ale zeszły rok był też rokiem Bronisława Malinowskiego, a więc tych postaci historycznych w Grudziądzu jest bardzo, bardzo dużo. Panie prezydencie, Pan jest inżynierem. Tak. Mamy też noblistę, który kończył tutaj szkołę. Nerst, Wilhelm Nerst, który jest absolwentem jednej z naszych szkół. Ja tak trochę wrócę do tego Kopernika, ponieważ w miejscach, w których ostatnio bywałem, zawsze spotykam ślady Mikołaja Kopernika, czy to był Lidzbark, czy to miasta Olsztyna. Wszędzie gdzieś tam się pojawia mi Kopernik. Panie prezydencie, czy możemy uważać miasto Grudziądz za miasto inteligentne, za miasto smartne?
robimy chociażby modernizację teraz sieci tramwajowej. Całe sterowanie będzie tutaj inteligentne, będzie system informacji pasażerskiej, także jako takie w sposób inteligentny sterowany, więc tych przedsięwzięć jest bardzo dużo. Mamy też wiele firm w Grudziądzu, które są zlokalizowane chociażby w naszej strefie ekonomicznej, które też działają w tej technologii smart. Ostatni punkt naszej podróży po Grudziądzu. Poprosiłem Mikołaja Kopernika, żeby trochę mi pomógł z jednym z rekwizytów. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wyjątkowo interesujący. Pokazałem Wam trochę moimi oczami, jak wygląda Grudziądz albo miejsca ważne dla tych, którzy tutaj mieszkają i którzy przybywają na przykład w celach turystycznych. Grudziądz to miasto niestandardowe. Na przykład poprzez to, co robi w przypadku gospodarowania śmieciami. Wykorzystanie technologii blockchainowych oraz technologii internetu rzeczy do nowej jakości w całej branży to bez wątpienia innowacja na skalę polską, ale również i na skalę europejską, bo to jest zupełnie nowa jakość, kiedy mówimy o audytowalności, transparentności transakcji między tym, który oddaje śmieci, tym, który odbiera, ale również i zupełnie nowy sposób dostępu do tych miejsc grodzonych w takim mieście jak Grudziądz. Na koniec mojego odcinka mam ciekawy konkurs, ponieważ chciałbym, żeby młodzież w moim rodzinnym mieście również rozwijała się w domenie kompetencji cyfrowych. Dlatego też wspólnie z moim partnerem kanału Karumą uruchamiamy konkurs dla tych wszystkich, którzy chcą wzbogacić swoje szkoły w dosyć ciekawe wyposażenie. 7 dni po ukazaniu się odcinka Miasto w Grudziądzu uczniowie, nauczyciele, rodzice, ciocie, wujkowie mogą pod filmem Miasto w Grudziądzu wpisywać w komentarzach następujące 3 frazy. Miasto, blockchain oraz numer szkoły typu SP12, SP3, SP6. Pierwsza szkoła, która uzbiera 1000 wpisów, zostanie wyposażona w takie otóż zestawy do nauki programowania, do nauki robotyki, między innymi takie to zestawy robotyczne dosyć zaawansowane oraz mikrokontrolery Microbit, które z innej strony pozwalają również te kompetencje rozwijać. Serdecznie Was zapraszam do tego konkursu, młodzi grudziądzanie. A ja Was serdecznie żegnam. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zasubskrybujcie kanał Miasto i to szczególnie kieruję do moich przyjaciół, krajan z Grudziądza, ale również i do tych, którzy chcą się w technologiach nowoczesnych w miastach również trochę obeznać. Hej!